Cześć! Dziś ponownie gościmy w murach Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej i poznamy następną konstrukcję z czasów zimnej wojny. Czołg pływający PT-76. Związek Radziecki był pionierem w masowej produkcji i użyciu czołgów pływających. To właśnie tam w latach 20. i 30. wprowadzono do użycia w Armii Czerwonej pojazdy pływające T-37 i T-38. W końcowym okresie II wojny światowej podstawowym czołgiem średnim Armii Radzieckiej były pojazdy T-34-85 wspierane w boju przez czołgi ciężkie IS-2, ale w jednostkach rozpoznawczych nadal używano czołgów lekkich, uznając je za najbardziej efektywne. I ten pogląd radzieckiego dowództwa nie uległ zmianie również i po wojnie. Przy czym założono, że nowa konstrukcja ma być już pojazdem pływającym. W lutym 1950 roku w Czelabińsku powstał prototyp czołgu pod oznaczeniem Obiekt 740. Pojazd ten okazał się być sporym zaskoczeniem dla Ministerstwa Obrony, ponieważ jego parametry, jakie zaprezentował w trakcie prób, były zdecydowanie lepsze niż te założone. Prędkość maksymalna pojazdu dochodziła do 46 km zamiast założone 40. Zasięg wynosił 280 zamiast planowanych 180, a grubość pancerza tego czołgu wynosiła 20, a nie zakładane 10 mm. Na uwagę zasługuje niewielka grubość pancerza nowego pojazdu, która chroniła jedynie przed bronią małokalibrową oraz odłamkami artyleryjskimi. Przypomnijmy tutaj, że wprowadzane szeroko do służby w tym momencie czołgi podstawowe pierwszej generacji dysponowały zdecydowanie grubszym pancerzem. W wypadku pojazdu T-54 pancerz Kadłuba dochodził do 180 mm, a w wypadku np. amerykańskiego czołgu M47 grubość kadłuba wynosiła 202 mm. Jeżeli dodamy do tego, że te czołgi podstawowe dysponowały dużą siłą ognia, armata 100 mm w wypadku czołgu T-54 i armata 90 mm w wypadku pojazdu M47, to zauważymy, że pancerz obiektu 740 był czysto iluzoryczny. Niska grubość pancerza była podyktowana utrzymaniem podstawowego wymogu, czyli pływalności. Przy czym radzieckie dowództwo szczególny nacisk kładło nie na dzielność morską, ale zdolność do pokonywania przeszkód śródlądowych. Stąd wymagano, by pojazd ten dysponował niezawodnym napędem umożliwiającym manewrowanie w trudnym środowisku zamulonej, piaszczystej i porośniętej często wodorostami rzeki. Stąd zdecydowano się na zastosowanie innowacyjnego napędu strugowego. Pozostałe rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w nowym czołgu były już bardziej konserwatywne. I po udanych próbach na Morzu Czarnym w sierpniu 1952 roku nowy pojazd został przyjęty do użycia w Armii Czerwonej pod nazwą PT-76. Czołg ma klasyczny układ konstrukcyjny. Przedział kierowania z przodu, bojowy w środku, napędowy z tyłu. Kadłub spawany, wykonany z płyt stalowych o grubości od 5 do 15 mm. Jego sztywność wspomagają wspawane w środku żebra oraz rozpórki. Kształt kadłuba zdeterminowany jest przede wszystkim chęcią uzyskania jak największej wyporności, aspekt ochrony pojazdu spychając na drugi plan. Na przodzie kadłuba umieszczono rozkładany falochron. Był on używany w trakcie forsowania przeszkód wodnych. Na górnej płycie pancernej kadłuba jest włas kierowcy. Znajduje się on na specjalnym cokoliku. Dodatkowo ten cokolik wyposażony jest w wysuwany peryskop. Te wszystkie rozwiązania miały umożliwić kierowcy swobodną obserwację terenu w trakcie jazdy z rozłożonym falochronem. Podwozie to 6 par kół jezdnych amortyzowanych na wałkach skrętnych. Co ciekawe, dyski kół są wewnątrz puste oraz hermetyczne. Miało to gwarantować zwiększenie wyporności pojazdu.
Podkadłuba to dwa zespawane z sobą arkusze blachy stalowej. Pod spodem znajduje się właz ewakuacyjny dla załogi wraz z dwoma specjalnymi czerpniami wody dla pędników strugowych. Na tyle kadłuba znajdują się osłonięte dwoma ruchomymi przesłonami dwa wyloty wody z dyfuzorów. Jednostka napędowa to wysokoprężny silnik W6 o mocy 176 kW i pojemności 19 litrów. To połowa silnika W54, który doskonale znamy z czołgu T-54. Jednak największa kontrowersja naszego bohatera to skrzynia biegów. Ze względów czysto oszczędnościowych zdecydowano się zastosować w tym czołgu dokładnie taką samą skrzynię, jaką użyto w czołgu średnim T-34. Nie było to rozwiązanie zbyt fortunne. Po pierwsze, ta skrzynia była przewymiarowana względem mocy, którą osiąga PT-76. Po drugie, była aż o 300 kg cięższa niż ta, którą pierwotnie dla tego czołgu konstruowano. I po trzecie, wymagała specjalnego mechanizmu przekładni dla napędu strugowego, jaki w czołgu zastosowano. Czas powiedzieć o największym novum zastosowanym w PT-76, czyli napędzie strugowym, który miał służyć do przemieszczania pojazdu w środowisku wodnym. Woda zasysana do wnętrza pojazdu przez specjalne czerpnie znajdujące się w dnie kadłuba, następnie była pod bardzo dużym ciśnieniem wyrzucana przez dyfuzory znajdujące się z tyłu pojazdu. Gdy obie przesłony były całkowicie opuszczone, pojazd przemieszczał się do przodu. Gdy kierowca chciał skręcić w prawo lub w lewo, to wtedy albo całkowicie, albo częściowo przesłaniał otwór prawy lub lewy. Natomiast by wymusić ruch pojazdu do tyłu, należało strumień wody przekierować do ukośnych kanałów znajdujących się w burtach pojazdu. Napędzana elektrycznie lub ręcznie wieża ma kształt ściętego stożka, na szczycie którego znajduje się duży, wspólny dla dowódcy oraz ładowniczego właz. Główne uzbrojenie czołgu to armata D-56T kalibru 76 mm. W wersji bazowej nie posiada ona żadnego układu stabilizacji, a ogień prowadzony jest przy pomocy prostego celownika optycznego. Pracuje ona w zakresie kątów od -4 do +30 stopni. Zasięg skutecznego ognia to 1000 metrów. Jednostka ognia 40 pocisków. Pierwsze lata produkcji upłynęły na usuwaniu drobnych usterek technicznych. Pierwsze prace modyfikacyjne podjęto w 1955 roku. Wtedy to w pojeździe wprowadzono nowy wariant armaty D-56TM. W wariancie tym usunięto dotychczas stosowany szczelinowy hamulec wylotowy, zastępując go klasycznym dwukomorowym, oraz wprowadzono przedmuchiwacz lufy. Kolejne prace podjęto w 1957 roku. Wtedy to zamontowano aparaturę, która umożliwiła przekształcenie spalin czołgowych na zasłonę dymną. Ale faktyczną modernizację czołgu przeprowadzono w 1958 roku. Wtedy to po raz kolejny zmieniono uzbrojenie, stosując armatę D-56 w wariancie TS, która została wyposażona w układ stabilizacji w dwóch płaszczyznach. Dodatkowo kierowca otrzymał przyrząd noktowizyjny, wprowadzono prosty system gaśniczy oraz dodano nowy zbiornik paliwa. To wszystko spowodowało wzrost masy pojazdu. W związku z tym, aby zapewnić pojazdowi pływalność i niezmienioną wyporność, zdecydowano się podnieść wysokość kadłuba o 7 cm. Tak zmieniony wariant czołgu wszedł do produkcji pod nazwą PT-76B i został wyprodukowany w ilości 1143 egzemplarzy, a sama produkcja trwała do roku 1972. Najbardziej złożona modernizacja czołgu została przygotowana przez Izraelczyków na zamówienie armii indonezyjskiej. Zmiany obejmowały zamontowanie nowego uzbrojenia głównego, armaty Cockerill Mk3A2 o kalibrze 90 mm, zwiększając równocześnie zakres jej kątów podniesienia od -6 do +36 stopni. Armata wspomagana jest przez prosty system kierowania ogniem, pasywne nocne przyrządy celownicze oraz dalmierz laserowy. Wymianie uległ również silnik.
Nową jednostką napędową został Detroit Diesel V92T o mocy 322 koni mechanicznych. W ten sposób zmodernizowano około 40 wozów. Oczywiście głównym użytkownikiem PT-76 była Armia Radziecka. Jednak właściwie równocześnie z nią w pojazdy te rozpoczęto wyposażać Armię Układu Warszawskiego. Czołgi zakupiło NRD oraz Polska i Węgry. W latach 60. w pojazdy te wyposażyły się również siły zbrojne Finlandii oraz Jugosławii. W Azji próbowano pojazd sprzedać do Chin. Kilkanaście egzemplarzy udało się tam dostarczyć, planowano również podjęcie produkcji licencyjnej. Jednak gwałtowne ochłodzenie stosunków radziecko-chińskich pod koniec lat 60. spowodowało, że planu tego nie zrealizowano. Nie przeszkadzało to jednak Chińczykom skopiować radzieckiego czołgu i w efekcie tego stworzyć własną konstrukcję, która różniła się od pierwowzoru posadzeniem na niej półsferycznej odlewanej wieży, wzorowanej na wieży czołgu T-54, tylko uzbrojonej w armatę 85 mm. Ten czołg pod nazwą Typ 63 do dzisiaj jest używany przez armię chińską. Spośród innych użytkowników PT-76 w Azji należy wymienić jeszcze Indię, Laos czy Pakistan, który wszedł w posiadanie swoich wozów w bliżej nieokreślonych okolicznościach. No i wreszcie największy zagraniczny użytkownik tych pojazdów, czyli Wietnam, który kupił aż 300 egzemplarzy czołgu. Użytkownikami tych pojazdów były oczywiście państwa arabskie: Algieria, Egipt, Irak, Jemen, które używały tych wozów w strukturach swoich batalionów rozpoznawczych właściwie we wszystkich konfliktach, jakie miały miejsce na Bliskim Wschodzie. Wspomnieć w tym momencie należy również i o Korei, która poszła chińską drogą i stworzyła własny wariant czołgu PT-76. On wszedł do produkcji w Korei pod nazwą Typ 85. Użytkownikiem tych pojazdów była również Polska. Kupując czołgi PT-76 w 1958 roku oraz w 1962 roku wozy PT-76B. Zgodnie z etatami czołgi te miały stanowić wyposażenie plutonów czołgów w batalionach rozpoznawczych Dywizji Wojsk Lądowych oraz miały stać się główną siłą ofensywną piechoty morskiej. Na początku lat 70., gdy wozy te wyszły z uzbrojenia batalionów rozpoznawczych, pozostały w wyposażeniu już tylko 7. Dywizji Obrony Wybrzeża. Używane w Polsce pojazdy zostały poddane modernizacji. W jej wyniku jeden duży właz dowódcy i ładowniczego zastąpiono 2 mniejszymi, na wieży natomiast zamontowano obrotnicę dla karabinu 12,7 mm. Czołg został wyposażony w nowsze przyrządy noktowizyjne. Zwiększono pojemność zbiorników paliwa. W kolejnej modernizacji dodano wozom nowe urządzenia stabilizacji armaty, doprowadzając tym samym wszystkie wozy do standardu zbliżonego z PT-76B. W pierwszych latach od wprowadzenia do służby pełnią one zadanie zgodnie ze swoimi pierwotnymi założeniami, czyli stanowią wyposażenie kompanii czołgów w batalionach rozpoznawczych dywizji pancernych i zmechanizowanych. Takie zadania w Armii Radzieckiej pełnią właściwie do końca lat 80., ale w NRD i w Polsce wycofane są z tych struktur już w 1973 roku i zostają przekazane do jednostek piechoty morskiej, gdzie z powodzeniem realizują zadania wozów wsparcia ogniowego. W Związku Radzieckim pojazdy te wykorzystywane są jako środki etatowe do 1989. Po tym roku zostają przekazane na wyposażenie nade wszystko wojsk wewnętrznych i razem z tymi wojskami wewnętrznymi uczestniczą jeszcze w konflikcie czeczeńskim. W boju PT-76 zadebiutował w 1956 roku, uczestnicząc w interwencji wojsk radzieckich na Węgrzech. Od tego momentu wóz ten brał chyba udział we wszystkich konfliktach międzynarodowych i domowych toczonych na świecie. Najpowszechniej i najróżnorodniej był wykorzystywany oczywiście przez armię radziecką oraz rosyjską. Najoryginalniej czołgów PT-76 używały rosyjskie wojska wewnętrzne, wykorzystując je w trakcie wojny w Czeczenii jako drezyny pancerne w improwizowanych pociągach pancernych. Wozy przewożone były na lekko opancerzonych platformach, z których mogły zjechać i w razie potrzeby walczyć w terenie. PT-76 uczestniczyły oczywiście w walkach na Bliskim Wschodzie. W wojnie sześciodniowej niskie morale oraz słabe wyszkolenie arabskich załóg spowodowało, że bardzo wiele wozów dostało się w ręce izraelskie nieuszkodzone i porzucone przez załogi.
PT-76 był bardzo intensywnie wykorzystywany w trakcie wojny wietnamskiej, zwłaszcza w trakcie ofensywy Tet w 1968 roku. Mimo dużych strat ponoszonych w walkach z wojskami amerykańskimi, Wietnamczycy byli zadowoleni z jego możliwości. Dlatego jeszcze w latach 90. używano około 500 wozów tego typu i jego chińskich czy koreańskich wariantów. To właśnie PT-76 miał wątpliwy zaszczyt stać się pierwszym czołgiem zniszczonym przez skierowaną rakietę wystrzeloną z helikoptera. Stało się to w 1972 roku, kiedy to testowy UH-1B przy użyciu pocisku kierowanego TOW zniszczył jeden z pojazdów tego typu. Najbardziej chyba spektakularny epizod z użyciem wozów PT-76 miał miejsce w trakcie wojny indyjsko-pakistańskiej w 1971 roku. Głównym teatrem działań wojennych był Bangladesz, gdzie ukształtowanie terenu uniemożliwiało na szeroką skalę wykorzystanie czołgów podstawowych. Stąd PT-76 miał możliwość odegrać tam istotną rolę. Jednym z epizodów tego konfliktu była bitwa pod Garbipur, gdzie szwadron 14 PT-76 wspierał indyjski batalion piechoty w odparciu natarcia pakistańskiej brygady wspomaganej szwadronem czołgów M24 Szafir. W trakcie walk toczonych w warunkach słabej widoczności i na najbliższych odległościach Pakistańczycy stracili 8 wozów zniszczonych i 3 zdobyte. Hindusi ze Stanów spisali raptem 2 pojazdy. W trakcie tego konfliktu miało miejsce również arcyrzadkie starcie pomiędzy czołgami a jednostkami nawodnymi. Wozy pierwszego samodzielnego dywizjonu armii indyjskiej otrzymały zadanie zajęcia stoczni w Handipurze i w trakcie podchodzenia do miasta na rzece zauważyły 3 pakistańskie kanonierki. W trakcie wymiany ognia wszystkie jednostki pływające zostały zatopione. W wojnie 1973 roku wozy te użyte zostały przez obie walczące strony i, co ciekawe, z równym powodzeniem. Najpierw egipskie PT-76 uczestniczyły w zaskakującym forsowaniu Suezu oraz w ramach kombinowanej 130 Brygady Marynarki przeprawiły się przez Wielkie Gorzkie Jezioro, by wraz z komandosami przerzuconymi śmigłowcami przygotowywać zasadzki na nadciągające izraelskie odwody. Z tego zadania jednostki te wywiązały się znakomicie, opóźniając siły Kahalu i przyczyniając się do sukcesu wojsk arabskich w pierwszej fazie konfliktu. Zapłaciły jednak za to całkowitym zniszczeniem. Natomiast 7 wozów izraelskich przeprawiło się w drugą stronę, stając się bohaterami jak z westernu. Najpierw samodzielnie, wykorzystując dezorganizację arabskiej obrony, zajęły przyczółek na egipskim brzegu, który wkrótce został wykorzystany przez całą dywizję pancerną Kahalu. Później, podążając w szpicę natarcia, czyli tak jak sobie wymyślili pomysłodawcy wozu, zajęły kilka baterii rakiet przeciwlotniczych. W latach 80. czołgi te już coraz rzadziej pojawiają się na polach bitew i już właściwie nigdy w roli pierwszoplanowej. Postęp technologiczny zaczyna wypychać je z jednostek pierwszoliniowych głównych mocarstw. Choć oczywiście pojawiają się w wojnie iracko-irańskiej, operacji Pustynna Burza, wojnie w Jugosławii, czy wspomnianej już wojnie czeczeńskiej i szeregu innych lokalnych konfliktów, ale są to już jedynie drobne epizody. PT-76 nie sprawdził się w roli czołgu rozpoznawczego. Jego własności manewrowe w terenie, świadomość sytuacyjna załogi oraz widoczność załogi z wnętrza kadłuba były gorsze niż w czołgu T-54, a nawet gorsze niż w czołgu ciężkim T-10. Dodatkowo problemy z mobilnością pogarszała jeszcze słaba jakość gąsienic stosowana w tym pojeździe. Pancerz zapewniał osłonę tylko przed bronią ręczną, co również nie było plusem tego pojazdu. Dodatkowo w każdej modernizacji czy modyfikacji, która się pojawiała, nie zamontowano na tym pojeździe żadnego dedykowanego wyposażenia rozpoznawczego. Więc kiedy w 1966 roku do służby w Armii Radzieckiej wprowadzono BMP-1, to utrzymywanie PT-76 w strukturach batalionów rozpoznawczych straciło jakikolwiek sens. Nasz bohater sprawdził się jednak w innych rolach. Po pierwsze, stał się pojazdem wsparcia piechoty morskiej państw bloku socjalistycznego. W tej roli na pierwszy plan wysuwała się pływalność wozu i jego szybkość w tym środowisku, ponad 10 km na godzinę, oraz nowatorski i bezawaryjny sposób napędzania pojazdu w wodzie.
Jako czołg bezpośrednio schodzący z pokładów barek desantowych, PT-76 był w stanie wesprzeć lądujący desant punktowym ogniem, zapewniając wsparcie piechocie w newralgicznych pierwszych godzinach walki na obcym wybrzeżu. Do tych zadań armata kalibru 76 mm wystarczała w zupełności. Po drugie, czołg ten był nieocenionym nabytkiem dla państw, dla których liczyło się funkcjonowanie pojazdów wsparcia w bardzo trudnym, często zróżnicowanym terenie. Mowa tutaj nade wszystko o Wietnamie, czyli największym zagranicznym użytkowniku tego typu pojazdu. I w końcu po trzecie, PT-76 mógł się stać substytutem czołgu podstawowego dla tych ubogich państw, zwłaszcza afrykańskich, których nie było stać na zakup klasycznych wozów tego typu.